Tutaj jest typ tego mega omomierza M1101 czy 1101. Teraz możemy ustawić zakres pomiarowy na kiloohmy. Teraz ustawiamy zakres pomiarowy na megaohmy. Zacznę kręcić korbką powolutku. O, i zobaczcie. No w każdym razie należy zachować ostrożność przy obsłudze tego typu urządzeń. 50 megaohmów przekroczyło. Zobaczcie, wskazówka spadła do zera. Czyli mamy tutaj połączenie pomiędzy tymi dwoma uzwojeniami. Silnik jest niesprawny. Cały czas pokazuje nam megaomomierz 0 i nic dziwnego. Zobaczcie. Cześć, dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na taki przynajmniej szybki rzut oka z zewnątrz na ten stary radziecki megaomomierz induktorowy, miernik rezystancji izolacji, za który bardzo dziękuję Sławkowi. Jestem pewien, że to urządzenie bardzo tutaj się w warsztacie będzie przydawało właśnie do testowania rezystancji izolacji, czyli tak naprawdę stanu izolacji w różnych starych przewodach, w różnych starych urządzeniach. Tak jak powiedziałem, jest to urządzenie radzieckie. Takie mierniki produkowane były gdzieś od mniej więcej połowy lat 50. w fabryce Elektropribor w Omsku, a nieco później też w fabryce Miego-Omietr w mieście Umań w mniej więcej środkowej Ukrainie. Zresztą obydwie te fabryki, zarówno ta w Umaniu, jak i ta w Omsku, istnieją do dzisiaj. Produkowane są tam na pewno nowsze, unowocześnione wersje mega omomierzy. Ten raczej nie pochodzi z lat 50. Sądząc tutaj po tych śrubach i w ogóle po jego stanie, raczej jest to urządzenie późniejsze, nie wiem, może koniec lat 60., może lata 70. Już nie ma tutaj na nim niestety żadnej daty. Rzućmy okiem na to okienko ze skalą. Tutaj jest typ tego mega omomierza M1101 czy 1101. Jest tutaj podane napięcie probiercze 500 V. Jest tutaj numer, ale nie wiem, czy to 69 na końcu może oznaczać datę. I są tutaj właściwie dwie skale, jedna w kiloohmach, druga w megaohmach i jest też na obudowie tego urządzenia takie pokrętełko do przestawiania. Teraz możemy ustawić zakres pomiarowy na kiloohmy, teraz ustawiamy zakres pomiarowy na megaohmy i ten zakres megaohmów będzie nas chyba tutaj najbardziej interesował przy większości naszych pomiarów. Są tutaj jeszcze też oznaczenia na dole, prąd stały, jest tutaj ustrój tego urządzenia magnetoelektryczny. Myślę, że jak będziemy przy jakimś kolejnym odcinku zdejmować całą tą pokrywkę, zaglądać do środka, to jeszcze sobie wszystkie te symbole, których część tam jest nie bardzo widoczna, przy okazji obejrzymy. Ja już ten miernik mam od pewnego czasu, ale przyznaję, że go tutaj nie pokazywałem, bo on nie najlepiej działał. Myślę, że winna mogła być przesyłka, transport, jakieś uszkodzenie, którego on doznał w transporcie. To znaczy, niezależnie od tego, co tutaj do niego podłączałem, właściwie cały czas wskazanie było dokładnie takie samo. A ja sobie wczoraj akurat tutaj w warsztacie przy nim posiedziałem. Nie włączałem kamery, bo nie przypuszczałem, że uda mi się tutaj z tym mega omomierzem coś zrobić, ale okazało się, że chyba znalazłem przyczynę, dla której on nie działał. Mianowicie tak, tutaj mamy takie trzy zaciski na obudowie tego mega omomierza. Do tych dwóch, ten jest podpisany linia, czyli tutaj podłączaliśmy badany przewód, na którym chcieliśmy sprawdzić izolację. Ten jest podpisany ziemia, czyli uziemienie. Tutaj podłączaliśmy no na przykład obudowę silnika. Jeżeli chcieliśmy sprawdzić, czy pomiędzy uzwojeniami silnika a obudową jest sprawna izolacja, tu jest jeszcze taki trzeci zacisk, podpisany ekran. Do niego podłączaliśmy ekrany w przewodach ekranowanych. To jest wszystko zresztą pokazane tutaj na tej tabliczce po wewnętrznej stronie tego dekielka chroniącego okienko ze skalą. Tutaj na górze jest napis Miego-Omietr, napięcie 500 V do 500 megaohmów skala. No jest tutaj napisane dwa schematy badania rezystancji izolacji. Tutaj właśnie przewodów ekranowanych z podłączonym ekranem, tutaj przewodów bez ekranowania, tutaj podłączamy przewód, tutaj podłączamy uziemienie czy obudowę. No jest jeszcze tutaj napisane, że prędkość obrotów korbką powinna wynosić około 120 obrotów na minutę. To jest korbka naszej prądnicy
czyli tak zwanego induktora. Powiedziałem, że znalazłem przyczynę, dla której ten miernik nie działał, mianowicie tutaj do tych zacisków, ja otworzyłem go, podniosłem to całe wieczko i tutaj do tych zacisków dwóch prowadzą takie druty, które mają kształt takich cewek, powiedzmy, nawiniętych, i jak się zdejmie ten dekielek, to one się tutaj bardzo rozciągają i przyznaję, że później trudno jest dosyć podczas ponownego montażu tego urządzenia je tutaj ładnie włożyć, tak żeby one się nie plątały, żeby one do siebie nie dotykały. I zauważyłem, że po pierwsze one były trochę poplątane, a po drugie w ogóle tutaj jeden był odczepiony, chyba od tego styku, od uziemienia. Ja to spróbowałem tutaj ładnie poukładać, podłączyłem go ponownie do tego styku i mam wrażenie, że teraz jest wszystko w porządku. Wcześniej, jak na przykład zwarłem tutaj ze sobą jakimś przewodem te dwa zaciski, to teoretycznie podczas kręcenia korbką ta strzałka pokazująca rezystancję powinna spaść do zera w przypadku tej skali megaohmów, tutaj na dole w przypadku tej kiloohmów, tutaj w tej pozycji, natomiast zupełnie nie było żadnej reakcji, a teraz chyba działa to już prawidłowo, możemy zaraz zobaczyć. Mam tutaj dwa przewody probiercze, postaram się jeszcze przygotować troszeczkę grubsze, bo tak jak powiedziałem, tutaj napięcie probiercze wynosi 500 V, ale te powinny też wystarczyć. Po prostu wciskam te zaciski, wkładam tutaj przewód, wkładam przewód do tego drugiego zacisku, zwieram je ze sobą, zacznę kręcić korbką powolutku. O, i zobaczcie, strzałka spadła teraz praktycznie do zera. Ona tak naprawdę dochodzi do zera, tylko niestety troszkę się później odbija i pokazuje tak 0,1 megaohm, ale tak naprawdę ona jest teraz w pozycji zerowej. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś pokrętła, którym można by to ładnie skalibrować. No w przeciwnym razie trzeba by to wszystko otwierać i jeszcze raz spróbować tutaj tę wskazówkę jakoś lepiej ustawić. No ale zakładam, załóżmy, że jest to teraz pozycja zerowa, bo na tej skali ta rezystancja jest teraz praktycznie znikoma. No a jak podłączymy te zaciski do badanego urządzenia, no to rozłączmy je teraz, no to ta rezystancja izolacji powinna wynosić co najmniej 1 megaohm, a im więcej tym lepiej. No tutaj będzie w tej chwili dochodzi mniej więcej do 40 megaohmów, do 50, do 100 megaohmów. O, teraz przechodzi nawet 100 megaohmów. Zaraz sobie popróbujemy, wykorzystamy ten megaohmomierz na przykład do testu takiego niedużego silniczka. To jest silniczek sprawny, który już tutaj był na kanale kiedyś prezentowany z 1962 roku ze Spółdzielni Pracy Wspólnota w Krakowie, który służył chyba kiedyś do napędu jakiegoś przemysłowego wentylatora. Pamiętajmy oczywiście podczas pracy z megaohmomierzem o zachowaniu ostrożności. Jest to urządzenie generujące wysokie napięcie, co prawda o niewielkim natężeniu, ale samo napięcie jest wysokie, no więc podczas kręcenia tą korbką uważamy, żeby nie dotknąć tych zacisków, uważamy też, żeby nie dotknąć metalowych elementów urządzenia, które badamy. Po takim badaniu możemy pozostawić na jakiś czas te zaciski podłączone, żeby urządzenie mogło się rozładować. Możemy dotknąć tutaj, zrobić zwarcie pomiędzy tymi stykami, dotknąć do masy urządzenia. No w każdym razie należy zachować ostrożność przy obsłudze tego typu urządzeń. Zrobiłem tutaj malutkie przemeblowanie, bo chciałem obok postawić też na statywie telefon, tak żeby była widoczna skala tego urządzenia. Za chwilę wyświetlę tę skalę tutaj z boku. W tej chwili przewody mamy niepołączone. Tutaj pomiar dochodzi do ponad 50 megaohmów, a ja połączę ze sobą na chwileczkę te przewody. Teraz wskazówka powinna spaść praktycznie do zera. Tak, ona tutaj dochodzi troszeczkę powyżej, odbija się, jest troszkę wyżej, no ale uznajmy, że to jest 0. To jest właśnie to, co wcześniej nie działało w tym urządzeniu. Jeżeli miałem połączone przewody, kręciłem korbką, wskazówka się w ogóle nie ruszała, czyli było tutaj ewidentnie, jeden z tych przewodów był ewidentnie odłączony. No teraz tutaj rezystancja jest praktycznie znikoma pomiędzy tymi przewodami. Urządzenie pokazuje 0. Podłączmy jeden z tych przewodów do obudowy
naszego silniczka, a drugi podłączymy do jednego z przewodów idących tutaj do uzwojeń. Uwaga tylko, żeby ten krokodylek nie dotykał nam tutaj do obudowy silnika, bo to nam zafałszuje cały pomiar. No i teraz zacznę kręcić tą korbką, tylko włączę też telefon, tak żeby pokazać Wam z boku, jak wygląda odczyt z tego megaohmomierza. Mamy tutaj pokrętło na megaohmy nastawione. Ok, z boku jest już wyświetlona skala, no to trzymam teraz mocno to urządzenie, nie dotykam podczas pomiaru do żadnych tych metalowych części, nie dotykam do tych końcówek przewodów, no i staram się kręcić, no i dochodzi mi już tutaj prawie do 100 megaohmów, no 50 megaohmów przekroczyło. No dobra, taki szybki test, czyli wygląda na to, że tutaj uzwojenie, że ta izolacja tych uzwojeń silnika jest w porządku, nie ma żadnego przebicia na obudowę, a zobaczmy, podłączmy na chwileczkę też do obudowy tego silnika, czy tutaj w tym przypadku do wirnika, albo tutaj po prostu do korpusu tego silnika ten drugi krokodylek i zobaczmy, co teraz stanie się ze skalą. Zobaczcie, wskazówka spadła do zera, czyli tutaj praktycznie mamy bezpośrednie połączenie pomiędzy tymi dwoma przewodami. Podłączę jeszcze ten przewód do tego drugiego przewodu wychodzącego z naszego silniczka. Tutaj tylko też, tak jak powiedziałem, uwaga, żeby ten krokodylek nie dotykał do korpusu. Może podłożę coś pod niego. No i zaczynam kręcić korbką. Znowu rośnie ten odczyt. 50 megaohmów. No, wygląda na to, że tutaj jest wszystko w porządku. I rzeczywiście robiliśmy też w oddzielnym odcinku próbę. Ten silniczek jest sprawny, pracuje, izolacja jest tutaj sprawna. Przy tym napięciu probierczym 500 V nie było żadnego przebicia pomiędzy tymi przewodami. Odłączam przewody. Mogę na chwileczkę je jeszcze ze sobą połączyć. Pokręcę. O, spadło do zera. Natomiast skoro jesteśmy już przy testowaniu silników, to chciałbym od razu wykorzystać to urządzenie i sprawdzić silnik, który pojawiał się już tutaj na kanale i on niestety jest wadliwy. Tak jak go oglądaliśmy, moim zdaniem jest tutaj zwarcie, jest tutaj zniszczona izolacja pomiędzy uzwojeniem głównym a uzwojeniem rozruchowym. Ten silnik pracuje bardzo głośno, bardzo się grzeje, nie może dłużej pracować. W tej chwili jest podłączone tylko uzwojenie główne i teoretycznie, gdyby podłączyć go do zasilania i ruszyć tutaj ręcznie tym wirnikiem, to on także zaskoczy, także będzie się kręcił, ale niestety jest cały czas wtedy też zasilane to uzwojenie rozruchowe czy uzwojenie pomocnicze. Jeżeli dobrze pamiętam z filmu o tym silniku, to te niebieskie przewody prowadzą do wyłącznika odśrodkowego, natomiast te żółte prowadzą do uzwojenia pomocniczego i w tym przypadku pomiędzy tymi czerwonymi przewodami uzwojenia głównego, a tymi żółtymi uzwojenia pomocniczego nie powinno być połączenia. Możemy najpierw sprawdzić rezystancję izolacji, czy jakość, czy skuteczność izolacji pomiędzy uzwojeniem głównym a obudową tego silnika. Teraz podłączyłem tutaj jeden z tych krokodylków do tego czerwonego przewodu idącego do uzwojenia głównego. No i zaraz zobaczymy, tylko włączę też jeszcze raz nagrywanie z telefonu. Zaczynam teraz kręcić korbką. No i tutaj też teraz nam co? Jakieś niecałe 40 megaohmów pokazuje. Czyli można powiedzieć, że tutaj ta izolacja też jest skuteczna, spełnia swoją rolę. A połączymy teraz, to właściwie może zostać, połączymy teraz uzwojenie główne z uzwojeniem pomocniczym. Tutaj powinna ta izolacja też w sprawnym silniku powinna być skuteczna, powinna
podobną wartość pokazywać. Natomiast co się dzieje, jak tylko pokręcę korbką, spada do zera. Czyli mamy tutaj połączenie pomiędzy tymi dwoma uzwojeniami. Silnik jest niesprawny. Izolacja pomiędzy tym uzwojeniem i tym uzwojeniem jest uszkodzona. Gdybym miał taki sprawny silnik i podłączyłbym ten mega omomierz tutaj do styków uzwojenia głównego i uzwojenia pomocniczego, to on też powinien pokazywać co najmniej te 30-40 megaohmów. Natomiast w tym przypadku to nie funkcjonuje. Tutaj jeszcze raz podłączam do korpusu. Tutaj też około 30 megaohmów mamy teraz. A podłączmy na próbę. Na chwilkę jeszcze to spada do zera, tak? A podłączmy samo uzwojenie pomocnicze i korpus tego silnika. Ale już izolacja uzwojenia pomocniczego względem korpusu tego silnika jest sprawna. Czyli uszkodzona jest tylko izolacja pomiędzy uzwojeniem głównym a uzwojeniem pomocniczym. Natomiast pomiędzy tymi uzwojeniami a korpusem silnika jest wszystko w porządku. Zresztą sprawdzaliśmy, że ten silnik działał i tutaj żadnego przebicia na obudowę nie było. Działał, ale tylko można go było na próbę uruchomić, ponieważ zasilane były obydwa te uzwojenia. No dobra, to sobie obejrzeliśmy ten silnik. Wezmę jeszcze może jakieś stare urządzenie, które jest niesprawne, ma uszkodzoną izolację. Zobaczymy, co wyjdzie nam z takiego pomiaru. No dobra, wziąłem na przykład taki stary, 100-letni niemiecki odkurzacz Saugling z fabryki w Berlinie. On jeszcze nie był tutaj na kanale przeglądany. Powiedzmy, że chcę zobaczyć, czy mogę taki odkurzacz podłączyć i sprawdzić jego działanie. No to podpinam sobie tutaj do obudowy jeden z tych przewodów. Jeden przypnę na przykład tutaj w tym miejscu do wtyczki. Zaraz tylko włączę telefon i pokażę Wam, jak wygląda ten pomiar. Ok, telefon mam już włączony. Tutaj z boku powinna się wyświetlić skala megaohmomierza. No i kręcę korbką. I co? Nic się nie dzieje. Nie mamy tu praktycznie żadnej rezystancji pomiędzy tymi przewodami. To znaczy, że mamy bezpośrednie połączenie tutaj między jedną z żył tego przewodu zasilającego, a obudową tego odkurzacza. Nie moglibyśmy tego teraz w żaden sposób podłączyć bezpiecznie. Możemy nawet jeszcze na chwileczkę podłączyć do tej drugiej żyły. Kręcę korbką. Cały czas pokazuje nam megaohmomierz 0 i nic dziwnego. Zobaczcie, jak wygląda przewód w tym odkurzaczu. Jest kompletnie uszkodzony. No tutaj to widać, ale gdybyśmy nie mogli tego obejrzeć, no to megaohmomierz nam pokazuje, że z tego urządzenia bez naprawy, bez przeglądu nie możemy tak po prostu korzystać. No to sprawdźmy może jeszcze jedno, jakieś stare urządzenie. Tutaj mam taką kuchenkę elektryczną Siemens, chyba jeszcze przedwojenną. Postawię ją do góry nogami. Przypnę tutaj ten krokodylek do jednego z tych styków w gniazdku, tylko uwaga, żeby on nie dotykał do obudowy. A drugi przypnę wszystko jedno gdzieś, na przykład tutaj, do obudowy. Momencik, na chwilkę je jeszcze ze sobą połączę, żeby mi ta strzałka opadła na 0, tak. Teraz połączę ten do obudowy. Wyświetliła się z boku skala i zaczynam kręcić. No i jak widać, mamy bardzo skuteczną izolację pomiędzy tym stykiem w gniazdku zasilającym a obudową, czyli tutaj też moglibyśmy używać tę kuchenkę, a podłączę obydwa te krokodylki do obudowy, zacznę kręcić.
O, i spadło nam do zera, czyli teraz ewidentnie mamy tutaj połączenie pomiędzy tymi przewodami. W tej chwili oczywiste, ale czasami nie jest to tak dobrze widoczne. No dobra, czyli teoretycznie ta kucheneczka też powinna być sprawna, aczkolwiek oczywiście w jakimś oddzielnym odcinku ją sobie obejrzymy. No i to chyba wszystko w tym dzisiejszym krótkim odcinku, ale ten mega omomierz na pewno będzie się tutaj na kanale wielokrotnie pojawiał praktycznie przy wszystkich starych urządzeniach. Będę się starał z niego korzystać, a myślę też, że w jakimś oddzielnym odcinku zajrzymy też do niego do środka. Na razie przyznaję, że bardzo się cieszę, że wczorajsze wieczorne dłubanie w nim przyniosło efekt i że ten mega omomierz teraz działa, bo na początku, tak jak powiedziałem, nie mogłem tych pomiarów tutaj przy pomocy tego mega omomierza wykonać. Nie pamiętam już, czy mówiłem we wstępie, że to urządzenie jest w takiej karbolitowej obudowie. Karbolit, tak jak przeczytałem, to jest odmiana bakelitu, i był on bardzo popularny właśnie w czasach radzieckich. W wielu urządzeniach z byłego Związku Radzieckiego są na przykład takie bardzo fajne radzieckie karbolitowe, no dzisiaj powiedziałoby się designerskie lampy. Wiele urządzeń wykonanych właśnie z karbolitu. Już nie pamiętam, czy mówiłem o tym we wstępie. No, czyli obejrzeliśmy dzisiaj ten bardzo fajny mega omomierz typu M1101. Nie jestem pewien, ale przypuszczam, że z fabryki w Umaniu w obecnej Ukrainie. Takie mega omomierze były też produkowane w Omsku. Te obie fabryki w Umaniu i w Omsku funkcjonują do dzisiaj. Produkują różne przyrządy pomiarowe. Tutaj powinna jeszcze być taka chyba skórzana rączka przykręcona z dwóch stron tej obudowy, no ale jej nie ma i powinno jeszcze być do tego takie futerał czy opakowanie. Nawiasem mówiąc, gdzieś kiedyś widziałem w jakimś ogłoszeniu opakowanie, chyba dokładnie od takich mega omomierzy. Tutaj nawiasem mówiąc jest też napisane chronić i przenosić w futerale. Czyli postaram się jeszcze taki futerał do tego mega omomierza zdobyć. Ale myślę, że do takich bardzo podstawowych testów różnych starych urządzeń to się będzie bardzo przydawało. Sprawdziliśmy ten sprawny silniczek, sprawdziliśmy tę sprawną starą kuchenkę elektryczną i sprawdziliśmy też ten uszkodzony silnik. I wszystkie te urządzenia, właściwie pomiary tym mega omomierzem potwierdziły to, co przynajmniej w przypadku tych silników wyszło w poświęconych im odcinkach. Aha, tutaj jeszcze króciutko chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, to mam jeszcze taki, no niestety bardzo zniszczony, w popękanej obudowie polski mega omomierz IMI-3. Ten jest z 1964 roku. Nawet o dziwo tutaj jeszcze ta korbka prądnicy się obraca, czy działa. Tego nie wiem, nie sprawdzałem, wypadła tutaj szybka, ta wskazówka jest tam przygnieciona, ale w jakimś odcinku go sobie otworzymy, zajrzymy do środka, zobaczymy przynajmniej jak jest zbudowany. Bardzo Wam jeszcze raz za dzisiaj dziękuję, liczę tutaj na wszelkie podpowiedzi, jak korzystać, do jakich celów wykorzystywać taki mega omomierz, bo tak jak powiedziałem, na pewno będziemy do niego w następnych odcinkach wiele razy wracać, a Sławkowi jeszcze raz bardzo za to urządzenie, za to bardzo przydatne urządzenie dziękuję.